Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybol i pan Zdzisiu Jurek. Pan Zdzisiu Jurek ma dzisiaj fajną czapeczkę. Trochę się ze mnie nabija, bo byłem u fryzjera i mnie obszczyk na kwadratowo, ale Rutkowski ze mnie żaden. Dzisiaj chciałem wam chciałem wam coś powiedzieć. Jedziecie na wakacje, jesteście nad morzem. Chciałem wam powiedzieć coś o prądach morskich. A dzisiaj skupimy się na jednym prądzie morskim, a jest ich naprawdę wiele. I to jest taki prąd i często ten prąd zabiera dzieci z plaży. Bawimy się z dzieciaczkiem, cyk, cyk, cyk i za chwilę patrzymy, dzieciaczek płynie gdzieś na głębinę morza i nie wiemy, o co chodzi. I mówimy wtedy, że fala go zabrała. Otóż to jest część prawdy, a kolejna część prawdy to są prądy, tak zwane prądy wsteczne, które występują w morzach, w oceanach. Oczywiście im większe fale, tym te prądy wsteczne mogą być mocniejsze. Wielkość, długość i szerokość też zależy od siły morza czy oceanu. Jak one się tworzą? Ja przygotowałem sobie takie, żebyście widzieli, po prostu macie widok z plaży i to jest prąd wsteczny. Jak on się tworzy? Przeważnie jest tak, zawsze się tworzy tak, jeżeli fale uderzają o brzeg, to ta woda uderzając o brzeg, tak, część tej wody przenika przez piasek i filtruje morze i natlenia wodę w morzu, tak jakbyście chcieli wiedzieć, że piaski plażowe to są filtry wody w oceanach i w morzach. W każdym bądź razie. I część tej wody zostaje. I teraz ta woda musi się jakoś z powrotem znaleźć w tym oceanie, czy tam w tym morzu. I powstaje właśnie, tak jak tutaj widzicie nade mną, powstaje takie koryto, które, tutaj macie strzałką zaznaczone, i woda w tych korytach może na 2,5 km może się cofać się, aż do pewnego momentu. Zaraz wam wszystko pokażę. Tutaj nie wiem, dlaczego nie mam trzeciego rysunku. Gdzieś był, ale mi znikł. Teraz już nie będziemy się nim zajmowali, ale tutaj macie taki rzut z plaży macie taki elegancki. O, patrzcie, pojawiło się, proszę bardzo, jest. O, proszę bardzo, jest, pojawiły się, ale tu mi się za dużo tych prądów pojawiły, bo to nie wszystkie te prądy teraz będziemy obgadywali. O, dobra, jesteśmy w domu. Coś mi się to troszeczkę pomieszało. W każdym razie wracamy do tego prądu. Nie do tego prądu, do prądów morskich. To są prądy rozrywające, prądy strugowe. Fala jako woda wychodzi na brzeg, musi się cofnąć i tworzy się tak zwana cofka. Czyli tak jak tutaj widzicie na tych rysunkach nade mną, tworzy się taki prąd, który wbija się w głąb morza czy oceanu. Tutaj można bardzo dobrze zauważyć, macie tam po waszej prawej stronie pokolorowane, jak ta woda z plaży zaczyna wracać do oceanu. Jest to duża prędkość i duża siła, tak? Siła wody jest ogromna w takich, nie? I nawet one mogą się wytwarzać w tych miejscach, właśnie tak jak możecie zobaczyć, tam nie widać fali. W tych miejscach po prostu nie widać fali, widać taka woda jest bez fali jakaś, ale może być mętna, może być taka, wiecie, ten piasek, który, on jest zabierany, piasek jest zabierany z plaży i też wchodzi idzie w głąb razem z tym prądem. I tak jak tam macie tak ładnie pokolorowane, to widzicie, jak ten prąd chodzi. Często takie prądy się zdarzają gdzieś przy falochronach, przy jakichś przegłębieniach, gdzie są jakieś dziury w dnie morskim, jakaś woda głębsza, woda płytsza i wtedy te fale
Wypływając na brzeg, część wody się filtruje przez dno, przez piasek, a część musi do tego morza wrócić i to one się zawijają w ten sposób. Pokażę Wam tak, bo macie, o, widzicie? W ten sposób na mnie wychodzą na brzeg i teraz muszą wrócić i wracają do morza i wracają w głąb morza, zabierając co tylko jest możliwe. Znaczy, no i piasek oczywiście i ludzi, przez to dużo jest utonięć, przez to jest dużo utonięć. Plaże z takimi prądami powinny być oznaczone. Ja tutaj w Indonezji widziałem jedną plażę, na którą na Morzu Oceanie Indyjskim, na której można było się kąpać, ale to są inne prądy. To Wam pokażę w osobnych filmikach. W każdym bądź razie zajmujemy się tym prądem wstecznym. Jak z tego prądu się wykaraskać? Tutaj mamy u góry taki rysunek, jak wykaraskać się z takiego prądu. Od razu wszystkim, tak jak mówię, jeżeli nie jesteśmy w stanie płynąć, utrzymać się, to jest morze, tutaj trzeba więcej siły, żeby płynąć. Pamiętajcie, najważniejsze to jest to, co zawsze Wam powtarzam na wodzie, nabrać powietrza, przełożyć, przekręcić się na plecy i w takiej pozycji szeroko nogi, szeroko ręce, nabieramy powietrze i dajemy się unosić. Dajemy się unosić nie wiadomo jak daleko i pamiętajcie, najważniejsze, nie bójcie się krzyczeć o pomoc, bo jest dużo takich sytuacji, w których po prostu ktoś się topi i boi się po prostu krzyczeć, boi się prosić o pomoc, boi się krzyczeć, tak? Jeżeli jest taka sytuacja, słuchajcie, jeżeli jest taka sytuacja, że nie dajecie rady, a jesteście w stanie, krzyczcie i ratunku, 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 albo pomocy, pomocy, to może ocalić wasze życie. Pamiętajcie, w obojętnie jakiej byście nie byli sytuacji, czy to będzie rzeka, czy to będzie morze, coś się dzieje nie tak, musicie krzyczeć, musicie alarmować otoczenie w koło. Może ktoś wam pomoże, bo to, że ludzie są na brzegu, to nie zawsze wiąże się z tym, że będą potrafili wam pomóc. W dobie dzisiejszych aparatów i nagrywania różności możecie być równie dobrze obiektem na YouTube, a czego ludzie się boją i przez to boją się krzyczeć. Na pewno jest dużo takich przypadków po prostu, że ludzie wstydzili się zwyczajnie krzyczeć, a to wiem od ludzi, których uratowano i później ich wspomnienia były takie, że po prostu bałem się krzyczeć. Na to, że machajcie, trzeba machać rękoma, trzeba krzyczeć, żeby zwrócić na siebie uwagę. Jeżeli już umiecie dosyć dobrze pływać, jesteście mocni, czujecie się dobrze w morzu się oczywiście inaczej pływa niż w jeziorze czy w rzece, bo to są też różnice. Woda nigdzie nie jest taka sama. Słuchajcie, musimy płynąć wzdłuż plaży. Nie staramy się płynąć pod prąd. Nie ma sensu, po prostu nie upłyniecie pod ten prąd. Musicie to tak jakby przeciąć ten prąd, tak jak widzicie na rysunku u góry. Na rysunku u góry musicie przeciąć ten prąd, tak jak ten chłopek u góry, co płynie, widzicie? On przecina go wzdłuż i starać się jak najbliżej brzegu wypłynąć w prawą stronę bądź w lewą stronę. Jeżeli to będziecie oczywiście czuli to, że on was porywa w głąb. Najważniejsze to jest, co chcę wam powiedzieć. Ten prąd, on was nie wciągnie pod wodę. To nie jest prąd, który wciąga, to jest prąd, który wynosi. Tak? To jest prąd, który wnosi. On wciąga cię w głąb morza czy oceanu, ale nie wciąga cię na głębiny. Tak? Tutaj macie takie, zobaczcie, bardzo ładne znalazłem, to mi się bardzo podoba, takie oznaczenia, żeby jeszcze ludzie przestrzegali tego, co tutaj jest napisane, a zazwyczaj takie tablice są przez nas omijane i mamy to w nosie. Jeżeli jest jakakolwiek tablica na jakimkolwiek zbiorniku, a my mamy zamiar z tego korzystać, trzeba przyjść i przeczytać, bo jeden z tych punktów może uratować wam życie albo komuś z waszej rodziny, albo znajomych.
Pamiętajcie, bo te tablice nie stoją po to, żeby sobie ktoś postawił, tak? I tutaj zobaczcie. Prąd wsteczny. Dowiedz się, co robić. I teraz bardzo czytelna tablica. Jest rozrysowany ten prąd wsteczny. Tam jest gościu. Droga ucieczki w prawo, droga ucieczki w lewo. Jak najbliżej brzegu staramy się uciec z tego prądu. Jak nie mamy szansy, przewracamy się na plecy. Po prostu podnosimy ręce, czy krzyczymy, żeby ktoś nas zauważył. Jeżeli spanikujemy, tak? Jak się opanujemy, możemy dopłynąć do końca tego prądu. No to zależy też gdzie. No, może być to kilkadziesiąt metrów, może myślę, że do 50, zależy, no bo to jeszcze w oceanach, to na pewno te prądy, ja Wam pokażę prądy oceaniczne w Morzu Indyjskim, zobaczycie jakie tam są prądy. W każdym bądź razie tutaj jest tablica, 4 punkty podstawowe. Spokojnie, prąd wsteczny nie wciągnie Cię pod wodę. To jest to, co Wam powiedziałem. On nie wciąga, on wynosi, tak? Nie płyń do plaży, czyli nie walcz z prądem, nie płyń do plaży, czyli nie płyń pod prąd. Nie wracaj do plaży, tylko po prostu trzeci punkt, płyń wzdłuż brzegu, aż wypłyniesz z prądu wstecznego. Wtedy skieruj się do plaży, tak? Rozumiemy. Mamy go przeciąć, tak jak jest u góry na rysunku, mamy wypłynąć z tego prądu i wtedy skierować się, płynąć w kierunku plaży. Jeżeli nie jesteś w stanie płynąć, unieś się na wodzie i krzycz, machaj o pomoc. Pamiętajcie, że to jest najważniejsze, obojętnie gdzie byście to byli, jezioro, rzeka, nie bójcie się krzyczeć i machać łapami, że potrzebujecie pomocy. To nie jest żaden wstyd, a może uratować wam życie. No myślę, że wakacje macie bezpieczne. Tu Wam troszeczkę tak pokazałem i tak Was troszeczkę uprzedzam, żebyście pamiętali, żebyście nie bawili się prądem. Żadnym prądem się nie wolno bawić, ani w takich prądach się nie wolno bawić, ani tego prądu nie wolno dotykać. Jeżeli zobaczycie, tak jak Wam pokazywałem we wcześniejszych rysunkach, pokazywałem Wam, jeżeli zauważycie na morzu takie sytuacje, takie dziwne zjawiska, nie wchodzimy do wody. Patrzymy na ratownika, bo jeżeli na plaży są ratownicy, oni obserwują właśnie, gdzie pojawiają się takie prądy i wtedy wywieszają odpowiednie te flagi, biała, czerwona, czarna, to już chyba wiecie, co one oznaczają. I pamiętajcie, że prądy pojawiają się w różnych miejscach na plaży, a nie tylko w jednym miejscu. Myślę, że troszeczkę Wam poopowiadałem. Pamiętajcie, unosimy się na dnie, przewracamy się na plecy, rozkładamy ciężar ciała, nabieramy powietrza w klatę i krzyczymy i machamy łapami, żeby ktoś nas pomógł. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo, że w dużej części Wasza świadomość czyni Wasze wędkowanie, pływanie, czy kajakowanie, czy cokolwiek związane jest z wodą. Wasza świadomość może uratować Wam życie. No i oczywiście nie pijemy alkoholu, albo jeżeli wypiliśmy alkohol, to nie bawimy się żadnym prądem, ani takim prądem się nie bawimy. No i czytajmy tablice, które są na brzegach powbijane. One nie są tylko po to, żeby tam stały. Danych wakacji trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie, woda to jest żywioł, z wody nie uciekniesz. Trzymajcie się ciepło. Wuja Rybol, pan Zdzisiu teraz gdzieś go prąd pewno już zabrał. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło, wpadajcie na filmiki, lajkujcie, komentujcie, rób ta co chce ta. Zdrówka życzę i udanych, wesołych wakacji. Hej!